Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, październik. No trochę pogody nam rzucił. Także kilka dni się szykuje, cały tydzień nawet widzę słoneczny. Ale taka pogoda właśnie z rana zimno. I przez dzień też za ciepło nie jest, ale cały dzień słonecznie. Także można już wykorzystywać ten całe ustrojstwo, co mam. Jeszcze nie do końca, bo to nie jest spięte tak jak chciałem, bo czekam do końca roku, żeby ten system, który mam teraz spięty, cały rok przerobił. Później będzie znowu po prostu podłączenie fotowoltaiki w inne magazyny, żeby to działało jeszcze bardziej efektywnie. I dzisiaj taki przelot dla Was, dla mnie, nawet mojej ciekawości, bo ja tak za bardzo nie mam czasu tego wszystkiego pilnować, a dzisiaj tak sobie pochodzę i zobaczymy, jakie temperatury, ile udało się ze słońca uzyskać, ile udało się stracić. No dzisiaj akurat elektrykę jeszcze będę ładował, także wysokonapięciowy magazyn energii zostanie troszkę bardziej, może nie wykorzystany, tylko ta energia, która tam jest podpięta pod ten falownik, niestety 8,8 kW na 2 solar trackerach, to taką dyszkę to ładuje w mgnieniu oka, a później już wszystko dalej leci w sieć. Także takie, ile z rana, jakie temperatury, co jak działa, później ile udało się odzyskać z kolektorów, na przykład na CWU, na zbiornik buforowy, później z tych kolektorów też co mi idzie mi na zbiornik buforowy jeszcze. Dom ogrzewam, także można, jak jest słonko, kolektorami ogrzewać dodatkowo, czego nie, tylko musi być też w odpowiedni sposób spięte i to nie jest główne ogrzewanie, tylko to jest używane jako wspomaganie. Dobra, lecimy pomału. Co tam zajadasz, co? Dziudziu robisz tam dobrego, co? A? Gościu. I tak, słonko świeci 385, tutaj świeci elegancko. Najbardziej mnie cieszy, o tutaj, o, jak widzicie, ten dach cały, to wszystko idzie, cały garaż idzie do rozebrania, tylko na razie nie mam czasu i tutaj cała elewacja będzie tutaj w panelach. I tutaj cały czas tylko słoneczko wyskoczy, nawet mi gdzieś tam cieni, dom sąsiada czy coś, trackera, jak widzicie, drugi tracker tam jest jeszcze zacieniony przez tam przez drzewo, bo tego nie wytnę. Później będzie delikatnie jeszcze zacieniony przez tego pierwszego trackera. Także on ma większą moc, ale gorsze warunki niestety. A tutaj mi się fajnie zmieści 8 paneli. To jest około 8 metrów, także 8 na 2 metry i jeszcze może tam ze 2 na górze upcham. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także będę miał drugi string, bo tu będzie pierwszy string, te 2,4 kW. A tutaj będzie na 8 panelach, to ile będzie? 3,2? Jakoś tak. Na szybko liczę, a może ponad więcej, nie? Także jeden i drugi właśnie na te okresy zimowe, żeby jak najwięcej tego słońca złapać z rana. Także fajnie to będzie sobie latało. Basen stoi, słuchajcie. Nic mu się nie dzieje. Deszczówko dolewa. Zobaczcie, a woda dalej czysta. Jak nazwać? Pompa ciepła leci. Słuchajcie, ja ten sezam ogrzewam nie tylko pompą ciepła, tylko to jest główne źródło, bo tak jak w poprzednich sezonach było tak, że jak było tak jak teraz, to klimatyzatory dogrzewały dom i później na wiosnę też, jak już tak było jak teraz, to też klimat. Teraz lecę na pompie ciepła, no i mnie denerwuje cały czas ta jej praca. To jest 7 kW pompa ciepła. Ona jest podpięta pod bufor 900 litrów, do tego 100 litrów w grzejnikach. I jeszcze jak to już działa i krąży, teraz grzeje na taksie 34-35, tak, ona godzinę popracuje, 20 minut stoi i dalej, godzinę popracuje, 20 minut stoi. No bo niestety przy modulacji do 750 W, ona dalej nawet przy, jak było teraz około plus 4, plus 3, to zaraz zobaczymy jaki COP mam mniej więcej teraz, dalej te 3 kW, 3,5 kW pcha, a na dom jest wtedy odbiór około 3 kW, 2,8, czyli siłą rzeczy przez godzinę, no po prostu wyprzedzi, przeładuje ten zbiornik o te 2 stopnie, te 900 litrów plus jeszcze obieg i się wyłączy. No i tak się wyłącza niestety, ale z drugiej strony to jest dobre, bo rano sobie dobije, wyłączy się, wtedy troszkę słonka wyskoczy, tak jak teraz, troszkę tam do magazynu dobije i później już na starcie połóweczkę z tej fotowoltaiki, a później z tego magazynu też tam troszkę podciągnie. Jak na razie, bo wysokonapięciowy magazyn ma podpięte no 70% domu i to z największymi obciążeniami,
a pod niskonapięciowy, który ma na razie 25 kWh, to jest oświetlenie i tam pralka, suszarka, jakieś tam pierdoły. Powinno to się zmieni, ale ciągnę na razie eksperyment, obserwację, nie? Do końca. Także pompa ciepła daje radę bez problemu. No i jak zszedłem z tych 36-7 stopni na te 34-35, to COP mi się od razu poprawiło w oczach. Przy plus 10 to już mam ponad 4 COP. Przy takim ulepie to jest, powiem, bardzo dobre COP. No i niech się włącza i wyłącza, no co jej zrobię, nie? Godzina pracy to i tak jest dla niej dobrze, a nie 15 minut i się wyłączyła, także przez godzinę sobie wszystko pochodzi, porusza się, co tam się ma poruszać i się wyłączy. A że to jest inwerter, to już też szału, nie ma startu sprężarek, innych rzeczy. Będzie żyć. Może jeszcze tak powiem inaczej, ja z niej CW nie grzeję, to przez całe lato odpoczywa. Czyli takie normalne pompy ciepłe mają jeszcze gorzej, bo jak w lecie CW grzeją, to też muszą się ileś tam razy włączyć, a ona tylko w sezonie zimowym. Dobra. I tak, jak widzicie, ta instalacja dopiero jakieś słonko zaczyna na nią wychodzić. No, niestety tutaj, no jeszcze, o już widzę, trzeba będzie ściągać pewnie, ale na razie zostanie ten daszek, bo daszek też robotę robi. Ogólnie nie ma słońca, nie? Także tutaj się nic nie dzieje. Znaczy, słońce jest, tylko nawet nie ja, tylko sąsiad zacienia tam tym drzewem, nie? Słońce jest nisko i nie przeskoczymy tego, nie? Co ty tam szama znowu? I lecimy do Geigerów, bo już 6 minut gadam, a nic z tego nie wynika. Tu panelisie, tam panelisie, klimy stoją, klimatyzator praktycznie nie pracuje, jedna nocka wewnętrzna jest włączona na pierwszy bieg, miesza mi powietrze w domu i robi to robotę, bo jak się włączy ogrzewanie, cały czas mam cyrkulację powietrza i nie odczuwam tego, że grzejniki przestały grzać, także super to robotę robi, ale trzeba ją tak raz na miesiąc przynajmniej przepalić, żeby się ten gaz przemieszał. Przyjdzie zima, na pewno trzeba będzie z niej skorzystać i dodmuchać od czasu do czasu, ale na razie nie ma takiej potrzeby, bo tamta nie ma co robić tak naprawdę. O, tu cieplej, fajnie. Zobaczmy, jakie mamy temperaturki. Słuchajcie, o 5 stopni już stacja pogodowa pokazuje. Druga pokazuje 19, bo jest w domu, bo pies chciał mi ją zjeść. Także na razie poszło do domu, ale pójdzie na trackerka. I tak, słuchajcie, no zobaczcie, no tutaj jest tej 2,4 kW, co przed chwilą żeśmy patrzyli, idzie 90, no 100 W idzie, także no tutaj szału nie ma. Wczoraj trochę nastukało, także jest 52,7 V, tu do 51, schodzę do 51,5 V. Jak na razie to działa bez problemu. Magazyn już niedługo, tam leży bateryjka, także będzie wszystko spięte razem. I powerbanki się ładują nawet z tego panela, co leży tak z kosą. Zobaczcie, już to na 8 W leci. I to sobie leci, jak mi się naładuje do wieczora do pełna, to później tylko włączam stronę DC i ładuję ten magazyn. I już leży panel, to niech się energia produkuje, prawda? Taki jest układ magazynu niskonapięciowego. Jak tutaj widzicie, na razie 25 kWh, dojdzie jeszcze 4 baterie. Zmieniam tą kartkę, ale ją przezgubiłem. A jest, o, taki układ będzie jeszcze. Dojdą tu 4 baterki. I będzie 30 kWh. Także tak to wygląda. Lecimy dalej do wysokonapięciowego. Tutaj mamy sofarka. Sofarek miga, czyli się ładuje pewnie. Tak, świeci na niebiesko, to się pewnie ładuje albo się rozładowuje. W którą stronę? A nie, ładuje się, no bo pompa ciepła już pobiera nam pompa ciepła, no i wszystko co tam jest podłączone tak naprawdę. Tutaj w tym momencie może się czajnik, inne rzeczy pojawić. Ale już jedzie 3 kW, także już zaczyna być bateria ładowana. Bo bateria była wycyckana, ona jest ustawiana na 90%. Tutaj jak mamy ustawione, to jest 10 kWh, mamy 5 kW, 5 kWh. I tutaj tak jak pokazuje nam tabliczka znamionowa, o, jak widzicie, 10, jak mamy dwa moduły, nie? 10-24 kWh to jest pojemność magazynu no, na kartce, ale użytkowa to jest 9,5 kWh. Wyciągnąć możemy 5 kW na raz obciążenie 14 A. Czyli przy 90% 8 kWh max jest takie użytkowe. Więcej po prostu nie będzie, no i tego nie przeskoczymy, nie? No ale jakby nie było, to co te gryzki lubią najbardziej, zobaczcie. 400 V idzie z baterii LFP.
I to jest bardzo fajnie. I udało się dzięki temu nawet maluśkiemu magazynkowi tutaj przez nockę jeszcze wyciągnąć 4,8 kWh z niego wyciągnąć, że z sieci podebrał sobie tylko 1 kWh. Zużycie mam 5 kWh, także dzisiaj cały dzień dzionek na tym polecę. A dodatkowo jak już, że tak powiem, pompa ciepła się wyłączy, to za chwilę pójdę podłączyć, bo tu już idzie 3 kW auto elektryczne i tam będzie około 2,7 kW poboru. Muszę sobie gniazdko zmienić, muszę sobie siłowe gniazdko założyć, takie 32 A. Chodzi o same bolce, to już kwestia bolców, chodzi o nic więcej, żeby mi się to nie grzało i wtedy będę mógł pełną mocą 6 kW. Bo teraz jak 3 kW na zwykłe gniazdko zapinam, to ta wtyczka jest gorąca i to nie ma sensu, a 2,7 kW jest tak w sam raz. Że taki magazynek, mówię od razu, jak się komuś nie chce kombinować, rewelacja, naprawdę. Jak ktoś lubi kombinować, to rewelacja, naprawdę. Każdy w swoją stronę. I tak, właśnie. Wezmę jeszcze podgląd. Gdzieś go sprzedałem. Tu jest. Tutaj jeszcze powerbank cały czas zapięty pod drugiego smartfona, mój monitor do wszystkiego. I polecimy sobie, słuchajcie. COP sprawdzimy, jaki teraz ma pompa, ale ona już pewnie jest przy końcówce. Bo ja tutaj mam dużo rzeczy do podglądania. Najpierw sobie, dzisiaj jak pompa ciepła pracowała. I mam ostatnie 24 godziny, minuty. Tutaj widzicie minuty. Tutaj od nocy pracowała. No, a gdzieś tutaj muszę kreseczkę znaleźć. A zmniejszymy, trochę mu powiększymy. No, o trzeciej gdzieś tam się coś zaczęło mniej więcej. No i tak jak tak to słuchajcie wygląda. Popracuję godzinę, co 10 minut jest kreska. Popracuję godzinę, 10 minut, 20 minut się wyłączy. Dalej popracuję, dalej się wyłączę. I tak to w kółko się po prostu kręci. Nie ma opcji. Nie ma innej opcji, bo ona niżej po prostu nie zejdzie. A tutaj mając zbiornik, on się w kadrze nie mieści, nie? Mamy tutaj Noela i ona sobie tutaj ładuje Noela, wychodzi z niego, także to wszystko lata, nawet jest spięte troszeczkę wyżej, ale to przemieszowuje ogólnie przy pracy i całą wodę to zaburzenie robi. Dopiero jak przestanie to pracować, to się ta woda układa warstwowo, co widzę po jednym, drugim, trzecim czujniku. Także w tym momencie mamy 36 stopni tutaj, później na środku mamy 36 i na samym dole mamy 32. Także widać, że to co jest na samym dole, a pompa jest pięta wyżej, to jest różnica. I pompa sobie po prostu lata, tutaj zbiornik z powrotem, a ogrzewanie na dom sobie lata tutaj przez 3-drogowy. On jest do 42 stopni, także nawet jak mi kolektory podgrzeją do 42 stopnie, to w całym biegu sobie po prostu to lata i wraca. I dodatkowo ze zbiornika ciepła woda jest wyciągana wstępnie tutaj, bo główne podgrzewanie ciepłej wody to jest tutaj przez kolektory ten zbiornik 300-litrowy, później ten glikol leci na te dwie wężownice, później jak wraca i tu jest 40 stopni, to jeszcze tutaj się przełącza i z powrotem wraca na kolektory, także tak jest układ skonstruowany, czyli mam pośrednie też dogrzewanie zbiornika. Tak jak mówiłem, tak widzieliście jakie temperatury, on dobije do 37 tutaj nam. Zobaczymy ile później kolektory, jak już przestanie to wszystko pracować, jeszcze do jakiej temperatury dobiją. I oczywiście na układzie pompy ciepła jest ciepłomierz, na układzie CW jest ciepłomierz, na układzie na centralne ogrzewanie jest ciepłomierz i właśnie wam tutaj to pokażę teraz, bo tak, właśnie to będzie cyk, przepływ, mamy 4,45 kW, tutaj mamy, słuchajcie, to nawet fajnie to jest pokazane, zobaczcie, 1100 watów, a tu mamy 4,40, czyli 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. COP4 teraz jest chwilowy przy temperaturze 6 stopni na zewnątrz i pompa ciepła już zwalnia, bo zaraz zobaczymy.
widzi 23, znaczy ustawione jest 23, a na zbiorniku już widzi 24. Tu jest oczywiście przekłamanie, bo widzi nie 24, tylko widzi 36. To kwestia później, to jak są oszukane czujniki, żeby wiedzieć, do ilu to ma chodzić. I tak jak mówiłem, zobaczcie, 4,48 kW idzie do zbiornika, a na dom mi idzie w tym momencie, tylko żeby to było widać, no będzie widać, o jest ok, już lecimy, o zobaczcie, 35 stopni leci na grzejniki, wraca z grzejników 30, mamy deltę 5 stopni, przepływ 570 litrów na godzinę i 3,3 kW idzie na dom, a 4,4 jest produkowane przez pompę ciepła. Także jak nawet spadnie, to i tak będzie to jakieś 3,7, ale że to jest końcówka, to weźmie to i no po prostu zejdzie, zmoduluje, no i wyłączy i tyle. Nic nie poradzimy. I tak sobie będzie się włączać, aż się w domu nagrzeje i salusik. Tutaj mamy bezprzewodową łączność. W domu jest czujnik temperatury. Wyłączy po prostu pompę obiegową. Także wstępnie tak to wygląda. Wiem, jakie mamy temperatury. Słuchajcie, na buforze wiemy mniej więcej, ile tam było. Znaczy to ile energii pójdzie z fotowoltaiki, to nie problem, bo muszę się wrócić. Bo to w aplikacji wszystko będzie, to będzie na bieżąco. Też się tam, a na kartce się takoś spisze, żeby to jako tako wyglądało. I kolektory na razie śpią. Jednak mimo założenia zaworu zwrotnego, tak mi trochę podbiera. Idzie pomiędzy, bo uszczelkę ściągnąłem pomiędzy klapkę i niestety. I tutaj mamy CWU 48 stopni. CWU to mamy tutaj. Wczoraj nagrzało do 52. To nie było jak wykorzystać, bo mając tutaj w zbiorniku nawet 37 stopni, no to już tu wpada mi 37 i podmieszuje mi się z tymi, co było 50 stopni. Także nie ma opcji wystudzić tego zbiornika tak szybko. Dlatego to jest tak zrobione. To jest zbiornik wstępny do wszystkiego, no i do CO, a tutaj już są później tematy podrzędne. Tak, 17 minut filmu, a ja cały czas gadam. No to trudno, będzie długi film. I tak, tu jest ten zbiornik 500 litrowy, tu jest zawór 3-drogowy, o tutaj właśnie. Tu jest ten buderusik, który ma właśnie tą temperaturkę. I mamy zawór zwrotny, tu z kolektorów idzie zasilanie, później właśnie tak idzie tutaj na buderusa, idzie na tamten zbiornik, później to się wraca na ten zbiornik i idzie tam. I zrobiłem sobie od razu już, bo mi leżały zamele, także założyłem sobie i teraz już jest podgląd na buderusa, ile po prostu na CWU idzie, już nie muszę tu z watomierzem chodzić, tylko wszystko już jest w aplikacji z automatu. I to jest teraz tak zrobione, że po prostu zaciągam ciepło powietrze. Tu są drzwi zamknięte normalnie, bo tam jest piwnica, ziemniaki, te sprawy. No na razie jeszcze ten buderus nie miał za bardzo co robić, nie? I tutaj sobie wciąga powietrze ciepłe z góry. Właśnie to, co najwięcej się ciepło u góry unosi, to sobie wciąga, to najcieplejsze. Jak tu jest zamknięte, to tu sobie, posłuchajcie, wyrzuca sobie to powietrze tutaj. To jeszcze myślałem jakieś kolanko zrobić, ale nie ma potrzeby. Tam jest wykuta ściana i tam idzie na do Sofara, tam idzie do magazynu. Tam jest, tam są konfitury i inne rzeczy. Spiżarka, tam idzie przez spiżarkę, jeszcze trochę do chłodny i wraca i taki obieg zamknięty. Tu mam 100 metrów sześciennych powietrza i to wystarcza naprawdę w zimie na ogrzanie tego zbiornika. A teraz się zmieniło, bo kiedyś miałem to na czasówce, a teraz ustawione między 40 a 42 stopnie i nieważne kiedy, nawet w nocy się czasem włączy, pobuczy sobie tą godzinę i się wyłączy, bo to i tak wszystko leci z niskonapięciowego. Także zawsze coś tam w tym niskonapięciowej tej energii zostanie, żeby to jeszcze tę kilowatogodzinę dobić. Także już w miarę widzimy, jakie są temperatury. Ja sobie to z filmu jeszcze wypatrzę, albo przejdę już na koniec, żeby było prościej. Czyli tak. Tutaj mamy 48 stopni w 300-litrowy zbiornik. To bardziej do kolektorów mnie interesuje. W tym mamy, tego nie będę, bo on jest teraz używany. Tu będzie na pewno 37 stopni. To musi się po prostu zatrzymać. Będzie 37 stopni na górze a na środku nie będzie. No widzicie, tak jak mówię, przy pracy zbiornika, zobaczcie, 36. Cały czas przepływ jest 1000 litrów z jednej, 500 litrów z drugiej, a jednak na samym dole jest 30 stopni.
Czyli tak nie do końca się miesza ta cała woda, jak wszyscy mówią. A później tutaj dobije, bo tutaj jest niżej są wężownice. Jak widzicie, zasilanie z pierwszej wężownicy jest na tym poziomie, o gdzieś tak. Później jest powrót. Później jest tutaj centralne ogrzewanie, jest druga wężownica solarna. I ta właśnie jest poniżej tego, co tutaj się dzieje. Dlatego ona nie wciąga ciepła, która nawet wraca za bardzo z grzejników, tylko to, co jest na samym dnie. Czyli poprzednie pcha na kolektory ciepła produkowanej przez pompę ciepła. No i dobra, 20 minut filmu. Tyle. Tak koło południa. Albo jak podłączę auto elektryczne, to będziemy lecieć z tematem dalej, bo wyjdzie długi film. I auto zapięte. Leci sobie 2,7 kW, tak jak mówiłem. Słoneczko już mocniej świeci. Tak, to jest 10 minut później tak naprawdę. Także tamten drugi tracker jeszcze zacieniony. Ale tu jak widzicie już się ruszyło i pierwsze co to cień tutaj daszku. Ale to do 20 minut wszystko zniknie, bo tam też jest zacienione jeszcze przez drzewa. Do tego niestety nie przeskoczy. No i taki daszek i cała reszta niestety robi to, że idzie 700 W, a nie na przykład już 2 kW z 2,4 kW. No niestety, tak to jest. Ale tutaj przez to, że elektryk podpięty, to słuchajcie, o, on tak fajnie brzęczy, syczy. Jak ma takie małe te albo pobory, albo ładowanie. O, zobaczcie, już z dwóch solar trackerów leci tu 4 kW. Z 3,85 idzie 1,82, a z 5 kW już idzie 2 kW, bo to jest PV1. Mimo że jest zacieniony, to i tak już więcej produkuje jak ten, co jest w pełnym słońcu. No bo jest różnica po prostu w mocy. Tam halfkaty i świeci im na sam dół, także już to po prostu daje radę. I bateryjka już troszeczkę złapała. A mimo to, że jest podpięte auto 2,7 kW, pompa ciepła, no już tam poniżej kilowata, to jeszcze pcham po prostu w baterię. I tutaj mówię, no magia małego magazynu. Bardzo szybko go się naładuje. No i na chwilę wystarczy. I tak przy okazji, no to jeszcze mam podgląd na temperatury. Gruba, cienka rurka i zasilanie, powrót, ale tu jest zasilanie, powrót na centralne ogrzewanie. Tu jest gruba i cienka rurka od pompy ciepła. Tutaj też mam podgląd właśnie. Tutaj po lewej mam po prostu to, co mi wychodzi już na bufor z wymiennika. To, co wchodzi do wymiennika. Tutaj jest temperatura gazu. Czyli gruba to jest ta ciepła rurka i cienka to jest to, co wraca. No i przeważnie patrzymy, żeby powrót, zasilanie wymiennika było w miarę z powrotem się pokrywało. Tam 1-2 stopnie różnicy, coś się nie dzieje, czyli widać, że jest dobra wymiana. A widać to też po tym po prostu, że COP jest w porządku, nie? I idą kilowaty. Jak widzicie, o, idzie 3 kW, teraz idzie na zbiornik. 3,31, 3,09. A pompa pobiera w tym momencie 760 W. I niestety, no i tu już COP trochę leci przy tym poborze, bo ona już się tak kręci z musu. Nawet 2,97, tam już widzę 3 kW. A na dom idzie teraz w tym momencie 3,2 kW. Także w miarę to się wyrównało, ale musiało być tutaj więcej po prostu poboru. Ten układ musiałby więcej pobierać, żeby ten układ mógł się zatrzymać. A na zewnątrz już jest 7 stopni. Także no, COP rośnie. Przy 7 stopniach to już nawet po 4 podchodzi. No i już i się wyłączy i znowu tutaj to odparuje i za 20 minut znowu się włączy i tak w koło Maciej. No już 9:30, kolektory pomału ruszyły. Tutaj co się włączy, pompa przemieli, przerzuci, wyłączy. I zobaczcie, jak zbiorniku było chyba 48, teraz jest 46. No, 47, bo wężownica rzuciło ciepło na dół zbiornika i zaczęło to wszystko się mieszać. Także start był z 48, tak naprawdę jest start z 47. I pompa ciepła już się wyłączyła, wszystko się powyłączało, bo dom już nie grzeje.
nawet wietrze, bo się za bardzo zagrzało, a to za chwilę gotowanie i inne rzeczy, to trzeba też okna otworzyć na oścież, wymienić powietrze, zamknąć i do wieczora tak naprawdę bez ogrzewania będzie leciało w taką słoneczną pogodę. I można temperatury ze zbiornika pozbierać, ile dobiją kolektory. Także góra jest 35, środek jest też 35, a na samym dole mamy 31. Czyli już będą jakieś temperatury. Ja mówię, już kolektory pomału ruszają. A w międzyczasie te kolektory ruszyły, to już panele, które tą samą powierzchnię mają, wyprodukowały, bo 2,4 kW idzie teraz 2,09. Już 2 kWh zostały wyprodukowane. Podejdźmy jeszcze do sofarka. I jeszcze będzie jeden temat. Podejdźmy do sofarka. A tutaj nam leci, tu nam leci już, tam jeszcze chyba troszkę zacienienia jest na tym drugim trackerze, ale cały czas 3 kW na elektryka, 3 w baterię. No i zobaczę, już bateria 45% ma. I dzisiaj już, już bateria idzie. 3 kWh poszło. Zużycie już 10 kWh o tej porze. Z PV-ki 8 kWh już narobiło, także sobie to leci. Ale temat jeszcze. Że panele już 2 kWh, a z kolektorów dopiero ruszyło. Tak, tylko że tak jak widzieliście, słońce wstaje i najpierw oświetla tą część paneli i później sukcesywnie zaczyna tutaj wszystko podchodzić. No i kolektory też potrzebują chwilę, żeby pracować, panele już pracują. Ale tu jest taka sytuacja, że to jest południowy wschód, kierunek i jak już słońce będzie tutaj szło bardziej na panele z boku, że one będą około kilowata produkować, to kolektory dalej będą szły pełną mocą, bo ich nie interesuje kąt, póki to słońce tak naprawdę nie będzie gdzieś tego, że będzie po prostu jedna rura rzucała cień na drugą, a później jeszcze to, co jest nagrzane w tych miedzianych prętach, jeszcze to oddaje. Także fotowoltaika już praktycznie nie pracuje, a na kolektorach pompa jeszcze się włącza, nawet jak się słońce na nie świeci, jeszcze wyłapuje. Także starcie troszeczkę brakło, ale później będzie już lepiej. No i to wszystko na spokojnie się policzy. To jest takie mniej więcej, bo dzisiaj pierożki to wody na to w miarę ciepłe idzie, ale ogólnie takie plus minus po prostu. No już prawie 11. Słońce świeci tutaj na wprost tej instalacji na południowy wschód. Łapie nam panel pod powerbanka, już tą fotowoltaikę balkonową, z której muszę wreszcie podsumowanie zrobić, bo już rok praktycznie minął tego układu. No i trackery, za chwilę się przestawią, bo one się o 11 znowu zrobią sobie przerzut, ale wszystko już idzie ładnie w słoneczku, plus kolektory. Także pierwszy temat to zobaczmy na kolektory. I tak, może tak inaczej. Do kolektorów leci 34,8. Ale 34 leci do kolektorów. I tak, pierwszy kolektor podnosi do 45, drugi podnosi do 48, trzeci do 53, tak? I już na zbiorniku jest 300-litrowym 48 stopni. Dlaczego tak mało podnoszą? Bo tutaj pompa obiegowa ogólnie, nie? A może tak, jeszcze tutaj mamy 37, 4, 6 i na samym dole 34,1. Bo słuchajcie, tutaj pompa obiegowa idzie na, że tak powiem, na pełnym gazie. To jest 12V pompa obiegowa. I przepływ jest plus minus 15 litrów na minutę, także prawie dwukrotnie jak normalnie. Tylko że u mnie, zobaczcie, tu jest 1,6 metra wężownicy, później leci, tutaj macie 1,7 i 1,7 dwie wężownice, tak macie 3-4 metra. I później jeszcze, tutaj nie mam pojęcia jaki jest wężownica, ale przynajmniej 2 metry albo i więcej będzie w tej 500, to jest taka ogromna wężownica, a może nawet i 3 metry. To już jest taki zrzutowy zbiornik, który pewnie dzisiaj nie zadziała, ale może zobaczymy. A raczej wątpię, bo musi być 40 na powrocie, wtedy dopiero zawór trzydrogowy się przełączy. Także tutaj już, słuchajcie, sobie leci elegancko. Kolektory grzeją
no grzeją CW i grzeją wodę na centralne ogrzewanie na wieczór też, żeby sobie dopuścić. Tak naprawdę jakby się później zbiornik nie wymieszał, to by mi wystarczyło na wieczór. Jak do 40 dobiję bez żadnego problemu. Tylko że się zbiornik wymiesza, czujnik temperatury zobaczy od pompy i ona jeszcze sobie tam dopompuje. Tutaj o już pod koreczek się zbliżamy. Mimo tego, że 3 kW idzie cały czas praktycznie, no co z tego, jak już prawie 4 kW idzie w magazyn. Z instalacji już leci nam z piątki 4.3, z 385 2.86 nam leci. No i bateria podejdzie pod 90% i zacznie ograniczać moc. Zawsze przy górze ogranicza. Jak widzicie, już prawie pod korek nabita. Także widać już fotowoltaika dzisiaj już 17 kWh. Aż w tym dniu 14 zużycie, no bo się auto elektryczne ładuje. No i ładowanie magazynu już jest prawie 8 kWh. A dla mnie ważne właśnie jest, słuchajcie, to wszystko co później jest, nie? Czyli jak pobrałem na przykład, bo tutaj jest wymiana była falownika, jak pobrałem 47 kWh, a oddałem 137, to wiem, że jak już przepnę to po prostu, no 385 pójdzie później na ten magazyn. Tutaj też będzie z falownikiem akcja inna zupełnie. To wiem, że już wtedy no ta różnica mi wystarczy, żeby dalej latać, że tak powiem, na swoim, nie? Cały czas, bo to co odesłałem, teren meteringu to oczywiście wróci, ale trzeba już się na różne wątpliwości przygotowywać przy okazji. I tutaj też sobie bardzo ładnie leci. Pyk. Już mamy 5 kWh z 2,4 kW. Także bardzo fajnie to poleciało. No i nic, leci sobie wszystko. A, przy okazji jeszcze tutaj mamy te dwa panele, które stoją na południowy zachód. 3,9 A, 4 A. Tu macie 4 A przy ten, to mamy jakieś 200, no ponad 200 W. I z tego leżącego sobie leci też o już 180 W, już dobiło parę procent, także on jak się nabije na 100%, to 1,5 kWh można z niego później odzyskać, robiąc straty. Ale leży panel, to niech ładuje. Dobra, lecimy z tematem dalej. No i tyle. Czar prysł, że tak powiem. Naładowany magazyn pod korek. Zobaczcie, jest 100% nabite. Nic tu nie wymyśli. Elektryk się ładuje. W sieć pchamy. Już mamy na 12 godzina 25 kWh. Zużycie już 17. No i zaczyna się eksport do sieci. Magazyn, o dziwo, 9,79. Także jak był do pełna rozładowany, to te 10, jak tutaj było, prawda, 10 z haczkiem mamy pojemność magazynu, tak, 10,24 jakoś tak. No i dobra, stryk, wyłączamy, lecimy z dzionkiem dalej. No i mówiłem, że nie zagrzeję 500 litrowego, a jednak już zawór 3-drogowy się przełączył. Tam jest zawór 3-drogowy i w tym momencie, słuchajcie, glikol płynie z kolektorów przez ten zbiornik, płynie przez te dwie wężownice i jeszcze leci teraz przez ten 500 litrowy. A ten 500 litrowy będzie robił to, że szybko się tutaj układ wychłodzi i się wszystko wyłączy. To jest też takie na plus, bo to co tutaj sobie gorąco doleciało do wężownicy tej i tej, na spokojnie odparuje, zagrzeje się wszystko i znowu włączy się wszystko, będzie chodziło pomiędzy tym a tym zbiornikiem, pojawi się z powrotem na powrocie 40 stopni, załączy to wężownicę i tak cyklicznie. Także ja cały czas dążę, żeby z kolektorów jak najniżej i w tym momencie mamy na wyjściu z kolektora, to zaraz temperatury zaczną opadać, bo jednak do kolektora, jak widzicie, wchodzi 40 stopni, znaczy do tego zbiornika 500 litrowego wchodzi 40, a wychodzi z niego już 22 stopnie. No tam się wszystko miesza, w zbiorniku na razie jest 18,8 jak było, ale na pewno coś tam do góry podskoczy.
Także tak jak mówiłem, mamy 59 stopni na wyjściu. Najgorętszym tak naprawdę i już 300-litrowy jest do 52, tak było? A jest tak, 53 stopnie prawie jest. A tutaj mamy 43 na środku i na samym dole mamy, tak nie widać, tak widać, a lampy nie włączyłem, 40. Tak sobie to po prostu elegancko leci. I pojawił się kolejny temat, bo ja mam w układzie dwie pompy obiegowe. Jedna to jest właśnie działająca różnicowo pomiędzy temperaturą tego zbiornika a kolektorem. Druga pompa obiegowa jest sterowana z dwóch sterowników. I te sterowniki, jeden mierzy temperaturę na wyjściu z pierwszego kolektora, drugi mierzy na wyjściu z drugiego, a na wyjściu z trzeciego mierzy już do pompy ten różnicowy. Jest taka sytuacja jak teraz, jak widzicie, mamy 53 stopnie na wyjściu z kolektora, czyli muszę mieć 63 stopnie, żeby mi się załączyła pompa różnicowa. Ale ja chcę wykorzystać jednak te niższe temperatury i tak, to co wychodzi z pierwszego kolektora, jeśli przekroczy 56 stopni, to pompa się załączy i leci. Z drugiego, jak przekroczy 60, pompa się załączy i leci. Ta sama dodatkowa pompa, a ten działa różnicowo. Także już, jak już jest tak to słabsze słońce, te dwa kolektory jeszcze, jeszcze pomiędzy sobą one zawsze większą temperaturę zobaczą niż tu na wylocie po prostu. I dalej dobijają układ, dobijają i tak w kółko, aż zajdzie słońce. Znaczy nie zajdzie słońce, ale za ścianę. O, leci. Oj, zobaczcie, teraz się załączyły dwie pompy. Ta zobaczyła 56 stopni, a ta zobaczyła różnicówkę, bo ta jej podepchała wcześniej troszeczkę i ta temperatura się zwiększyła. Także za chwilę tak naprawdę jeszcze się pewnie te trzecie załączy. No zobaczymy. Także będzie, znaczy inaczej. Z tego i z tego jest sterowana jedna. To nie ma różnicy, bo one są pod jednym zasilaniem. Tu jest plus minus, tu jest 12 V. Także to nie ma żadnego znaczenia. Nie, tu już spada. Jednak spada temperatura. Także działa sobie to tak fajnie, automatycznie. 3 sterowniki, dwie pompy. Zasilacz buforowy, który jest 230, do którego idzie niskonapięciowego. Także nie ma opcji, żeby prądu do tego wszystkiego brakło. Chyba że gdzieś wywali bezpiecznik, no to wtedy ten zasilacz buforowy zostaje i dalej ratuje sytuację na tą pompkę. No i dobra, lecimy z tematem dalej. No i 15 dochodzi. Trackery już pomału, tamten pewnie w zacienienie za chwilę będzie wchodził. Ten jeszcze nie. No jednak te drzewa są wysoko. Na razie nie obcinam, nie ma potrzeby. Ale ten temat bardziej tutaj, bo jak widzicie po cieniu studni widzicie, już praktycznie słońce prawie nie świeci, tak już bokiem atakuje na panele. Na ten świeci bezpośrednio na palecie, to jest panel na palecie. Tutaj już tak bokiem na 2,4 kW. Tak jak mówiłem, na rury jeszcze fajnie za słoneczko leci nawet pod kątem. Zobaczmy, czy zacieniają już rury, czy jeszcze nie. No jeszcze, no już nie, zaczynają, widzicie, o, już tutaj do połowy, ale jeszcze tutaj promieniowanie idzie. I no niestety, ta moja fotowoltaika balkonowa, jak widzicie, już tam róg zaczyna łapać. Tu jest 800 W pik przez dwa panele razem, bo stodoła tutaj cieni. Trzeba było to wyżej podnieść, ale to jest eksperyment, także nie wiem, czy już nie będę tego rozbierał na zimę. No i tak już na szybcika, że tak powiem. Mamy tak, właśnie z tej balkonowej, o, przed chwilą jeszcze było 500, 600 W szło bardzo ładnie i to taki dłuższy czas szło 600 W, może nawet tutaj zobaczymy to w wykresie. I dzisiaj te 800 W pik zrobiło 2 kWh. Pewnie nawet to będzie tutaj widać, wejdziemy na słupeczki, o jest. I tutaj mamy słupeczki z dzisiaj, 2 kWh i no dawaj tutaj, żółty to jest o 634 W było najwięcej z tego panela. Panel na palecie dobił do 63%. Także mamy tutaj, do niego cień też zaraz wejdzie. Mniej więcej jak dojdzie do 70, to jakaś kilowatogodzina będzie do odzyskania.
to taka bardziej zabawa w tym kierunku. A 2,4 kW instalacja, jeszcze 800 W pod takim kątem, bo tam z tyłu może tak. Z tyłu jednak trochę tego światła wpada, a to są bifacjale i zawsze to rozproszenie jakieś jest, no i dodatkowy parę watów. Także 11,7, no 12-12,5 powinno być tak jak ostatnio, raczej bez problemu. A jak już ta instalacja klękła, ta jeszcze produkuje oczywiście. Tutaj jeszcze idzie, o widzicie, 5,5 kW. Tylko tak, 2,9 kW idzie z piątki i 2,65 idzie z 3,85, czyli tu już na piątce jakieś zacienienie się pojawia. Albo i nie, powiem wam, patrzę po amperach i po voltach, to na razie nie, jednak tak, bo tutaj volty już 396, a dwójeczka ma 405, także i tu coś chyba już spodem po panelach cieni, bo te volty skaczą. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Znaczy zrobisz, wytniesz, ale nie, bo potrzeby na razie. Na dzisiaj 45 kWh. Powiem wam, wczoraj chyba było 55 nawet. Wczoraj wiało, także było więcej. Dzisiaj mamy 45, ale eksport 13, a można było to gdzieś wepchać. No w ten, tak jak mówiłem, w ten drugi magazyn można było śmiało wepchać. Także tutaj cały czas standby miga nabity i tego też jeszcze powinno troszeczkę kopnąć. Jak na razie mamy, słuchajcie, 45 na środku, na samym dole mamy 41,5 i 300-litrowy zbiornik jest na 54,8, no prawie 55 stopni. I tutaj słuchajcie, było 18,5, a jest 22, no tak o 1 stopień mniej więcej jeszcze tutaj podskoczyło. Jeszcze coś tutaj może dobić, bo tak jak mówiłem, te kolektory jeszcze łapią temperaturę, jak widzicie, o, rośnie pomiędzy pierwszym a drugim, pomiędzy drugim a trzecim rośnie i te pompy cały czas przepychają, bo różnicowa w tym momencie już by musiała mieć 64 stopnie, a to raczej jest nieosiągalne przy tym kącie, a te cały czas jeszcze przepychają to ciepło, także bardzo dobrze. Bo tutaj mamy na wyjściu, już ile mamy? Mamy 60 stopni na wyjściu i to dalej w układ jest pchane po prostu przez tą pompę, znaczy przez pompę albo stąd sterowaną. Tutaj widać, że 51, 59,1 i rośnie, o, będzie rosło, czyli jeszcze tak to sobie po troszku podpycha. Także no jeszcze tak z godzinkę i biorę odczyty ze zbiorników. I co? Czyli można tak naprawdę zakończyć to wszystko, bo magazyn pełny, wszystko pełne. Takie delikatne podsumowanie, bo tak jak ja mówię, to jeden dzień tutaj nic nie liczę, tylko podsumowanie takie robię miesiąca, roku i tam wszystko widać tak jak trzeba. A jeszcze mój układ nie jest zrobiony tak jak ma być, bo czekam do końca roku, żeby ta 2,4 kW instalacja polatała z tamtym magazynem, a później tam dojdzie więcej fotowoltaiki. Później dojdzie, znaczy Solar Tracker, później dojdzie EcoOzy PV do tego zbiornika tutaj właśnie, jak widzicie. Także od nowego roku zaczynam tak naprawdę zabawę, żeby dalej cały rok obserwować i mieć takie najbardziej realne dane. A miesiąc oczywiście będzie wszystko liczone z tego, ile pompa ciepła wsadziłam, potem jest ciepłomierz, potem jest watomierz tutaj na układzie, ile wyciągnąłem na centralne ogrzewanie, na CW. I tak naprawdę czy kolektory wyrównały to straty na stratach energii, czy nie, czy będzie mniej, czy więcej. Sam jestem ciekaw. Dobra, lecimy dalej. No i dobra, finał. Także, że tak powiem, po kolei. 300-litrowy zbiornik to mamy. Jeszcze raz. 56 stopni. 900 litrowy. Góra 45, środek 45, dół 41, skoczyło i 500 litrowy 20, także tutaj tak 11, 18,5 było, to 1 stopień, no to takie wymieszanie tak naprawdę tego wszystkiego było. Fotowoltaika jeszcze się kręci, ale to chodzi bardziej
ile zostało, ile się udało złapać, a nie produkcja, która sobie gdzieś tam poszła. Zobaczcie, tu już kilowat tylko idzie, a jest 16 godzina. Także ogólnie wróć, jest ok. Ogólnie dzisiaj z tej produkcji 51 kWh to udało się wyciągnąć, tu mamy 27, minus 4, minus 5, że tak powiem, to mamy 22 i plus te 8 to będzie jakieś 30 kWh. Dzisiaj, jak rozładuję magazyn, udało się wciągnąć. 17 poszło w sieć. Jakby to było na większym magazynie, to oczywiście by ten bilans był inny. I tutaj, a tutaj mamy, słuchajcie, dzisiaj z produkcji 12 kWh, 12,4, 12,5, także bardzo ładnie. Ogólnie zużycia 3,8 kWh, z sieci nic nie było podebrane, także jakieś wczoraj, dzisiaj, no pi razy drzwi. Tutaj mamy, ktoś tam czai za drzwiami. Ja wiem, z 15 kWh jeszcze zostało, powiem wam, nie wiem, bo to Life po 4 wyliczyć to jest normalnie tragedia, a cały czas powiększam. Moja żona czmychnęła. Cały czas to powiększam i ile starczy, tyle starczy, ale najważniejsze jest, że z tej 2.4 wciągam wszystko i nic nie oddaję, bo tu i tak jest oddawanie zablokowane, ale odkąd już jest 20 kWh, to nie było tak, żeby fotowoltaika przestała pchać. Także tu jeszcze temperaturki. No i tu jeszcze temat właśnie tych temperatur. Nawet dla mnie to dla mnie cały czas ciekawostka, czyli 300 litrowy o 9 stopni podniosło, 900 litrowy podniosło o 10 stopni, co nam daje 10 kWh, tutaj nam daje 3 kW, no bardziej kilowaty energii cieplnej, nie kWh, bo grzałką by trzeba było 10 kWh, no pompą ciepła na przykład przy COP4 trzeba było 2,5 kWh, także to wszystko zależy. Tutaj 0,5 wyszło jakoś kilowata, także średnio 14 kW mamy tutaj ciepła dzisiaj dobitego z kolektorów. Tak jak mówiłem, w tamtym magazynie no dycha została, w tym nie wiem, powiem wam, kurde, to ciężko to określić. Na razie jest 25 przy tym voltażu, no jakieś 15 pewnie tutaj jest, mniej więcej z dnia na dzień bez problemu wystarczy. Dlatego mówię, że najlepsze są podsumowania miesięczne i roczne, bo wtedy to wszystko się fajnie bilansuje i się pokazuje. Także słuchajcie, tak to wygląda. Miałem czas dzisiaj, to dzisiaj dużo różnych filmów robię w różnym temacie, bo mam chęć. Później mi się nie chce, ja mam czasu tak dzień w dzień tutaj ganiać i to wszystko sprawdzać. Dzisiaj był taki słoneczny, jeszcze kilka będzie słonecznych dni, ale już tu nie będę chodził, nie będę patrzył, najwyżej sobie tam zerknę mniej więcej od oka i tyle. A to wszystko sobie działa i tak raz na miesiąc przynajmniej podsumowanie miesiąca robię, żebym ja wiedział, jak to jest wszystko, czy to działa, czy nie działa, a wszystko działa tak naprawdę, tylko dalej można coś tam jeszcze poprawić albo coś i statystyka. Jakbym to na jakimś home asystancie zapiął, to już trochę bym nie myślał przedtem, bo mi wszystkie dane zrzucały i czasem mógłby się jakiś babol przepchać. Tak sobie policzę, zliczę i wiem. Dobra, tak to wygląda, także ja lecę z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i będę was jeszcze męczył tymi filmami dosyć sporo, bo złomu jest od cholery, testów jeszcze więcej, także cała zima przed nami. Szczęścia, zdrowia.